Dzień dobry, wita się z Państwem Sławomir Kalwinek, podcast Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Dziś gościmy zwycięzcę krakowskiego festiwalu filmowego, czyli Artema Racheliuka. Zapraszam bardzo. To jest podcast WFO. Artem Racheliuk, reżyser, niedawny współpracownik Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, absolwent Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w tejże szkole z roku 2025, zdobywca nagrody Złotego Lajkonika i Złotego Smoka, czyli zwycięzca Krakowskiego Festiwalu Filmowego w Łodzi. A do niedawna człowiek, który przychodził do Wytwórni, żeby nam pomagać przy warsztatach filmowych, także jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy z nim właśnie pracować. Zapraszam na rozmowę z tym młodym człowiekiem. To jest podcast WFO. Dzień dobry, Artem. Dzień dobry. Wygrałeś chyba najważniejszy, a przynajmniej jeden z dwóch najważniejszych festiwali filmowych w Polsce. No to jest nie byle co, to jest wielka sprawa. Tak, bardzo z tego powodu się też cieszę, ponieważ film, którym wygrałem, jest moim filmem dyplomowym i wychodząc ze szkoły mieć taki, że tak powiem, sukces jest oczywiście dużym przywilejem, który gdzieś utwierdza, motywuje i daje sił do robienia kolejnych projektów. Powiedzmy, o czym to jest film. Film pod tytułem Spójrz na dom swój. Film, który mówi o dylematach, jakie mają młodzi Ukraińcy mieszkający w Polsce. Film mówi o bracie i siostrze i o tym, czy wyjeżdżać, czy zostawać w Polsce. Jak to się stało, że zająłeś się tym tematem? No jesteś też Ukraińcem, prawda? Ale powiedz historię powstania tego filmu. Tak, zazwyczaj tak w szkole jest, że ze względu na to, że tych filmów trzeba zrobić dużo i szybko, to tematy często dobieram z własnego doświadczenia albo sytuacji, które mi są bliskie. I w tym przypadku było tak, że jak zaczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie w 2022 roku, to do mnie przyjechała moja młodsza siostra, z którą mieszkałem rok tutaj w Polsce i jej przyjazd, jak i jakby wybuch tej wojny, bardzo dużo pytań postawił przede mną, nad którymi wcześniej się nie zastanawiałem. I gdzieś jakby ten temat, który jest w filmie obecnej, powinności, nie? Wobec kogo albo czego my ją mamy. Na przykład ja jako Ukrainiec, który mieszka w Polsce, a za granicą w moim kraju jest wojna, więc to pytania wciąż jakby gdzieś dla mnie jest aktualne. I ten temat w tym filmie poruszałem. Jedyne co, że w tym filmie bohaterowie są tutaj i jakby mają tu swoje życie, natomiast w tle się wydarza taka sytuacja, że ojciec zostaje powołany do wojska. I jakoś też próbowałem zawrzeć jakąś taką trudność rozmawiania o takich tematach ze swoimi bliskimi, ponieważ troszkę nie wiemy, co w takim sytuacji musimy zrobić, co powiedzieć i jak najlepiej się zachować. Każdy musi podejmować jakieś indywidualne wybory. To są w ogóle ciężkie sprawy, trudne do wyobrażenia dla ludzi, którzy sobie spokojnie żyją, mieszkają na przykład w Polsce, chodzą do pracy czy do szkoły, tak jak młodzi ludzie w twoim filmie, a tu nagle spada na nich odpowiedzialność za bliskich, za ojczyznę. Sprawy, które są trudne do wyobrażenia dla takich ludzi, którzy sobie po prostu żyją, powiedzmy wprost, konsumpcyjnie. Zajmują się tym, jaką sobie przyjemność kupić, jaki nowy telefon pasuje bardziej do nowego ubrania, a tymczasem tutaj chodzi o sprawy podstawowe. Czy się będzie żyło, czy się umrze. Tak, i takich tematów jest bardzo dużo i które się pojawiły, które się pojawiają teraz, jak wojna trwa i gdzieś jest już te rozmowy o jej zakończeniu, jakie to będzie zakończenie, na czym wojna będzie polegało i co nawet jeżeli ta wojna się kiedyś skończy, będzie się działo z całą naszą jakby nacją i z naszym państwem. Na te pytania wciąż nie mamy odpowiedzi. I jest to jakiś taki po prostu temat, który mi się wydaje, że większość ludzi niepokoi. A jak wygląda to? Wiem, że prawdziwa historia była podstawą do napisania scenariusza. Mówisz, że trochę to jest z twojego życia, a trochę nie chyba. Jak się ta prawdziwa historia kończyła? No, w zasadzie myślę, że w filmie 90% scen to są spisane 1 do 1 z mojego życia, tylko że jakby sfabularyzowane w filmie, czasami troszkę podkręcone na potrzeby pewnych dramaturgicznych jakby tutaj elementów. Natomiast no finalnie w filmie ta historia się kończy tak, że bohater gdzieś sobie uświadamia, że to, za co może wziąć odpowiedzialność w tym momencie i w tym miejscu, w którym jest, to za swoich bliskich osób, które są wokół niego, w tym przypadku siostry i dziewczyny, która jest obecna w filmie.
Natomiast w rzeczywistości to ta sytuacja potoczyła się tak, że moja siostra teraz mieszka w Wielkiej Brytanii, tam się przeprowadziła i myślę, że raczej tam, no, przynajmniej na te kolejne kilka lat, bo zaczyna tam studia, to zostanie, więc się wydarzyło tak, że cała nasza rodzina się rozłączyła. Jak wspominasz ten festiwal? Wspominasz, czy to było tak, że on był niezauważony, bo coś innego robiłeś? Jesteś bardzo zajętym człowiekiem. Jak wspominasz to, kiedy dostałeś nagrodę? To może zacznę od festiwalu, a później do nagrody. Ogólnie festiwal, no ja bardzo się cieszyłem, bo Krakowski Festiwal jest dużym i jednym z najstarszych festiwalów w Polsce, więc czułem się bardzo zaszczycony, że już mogę po prostu tam być, a jeszcze najpierw dowiedziałem się, że tylko film przyjęty do konkursu polskiego, a kilka dni później, że też do międzynarodowego, co mnie bardzo ucieszyło. I sam festiwal bardzo fajny, bo bardzo fajnie i mili ludzie to organizują, jest całkiem jakby przyjazna atmosfera, są twórcy też z innych państw, jak i jury, więc jest też taki festiwal międzynarodowy. Dużo ciekawych filmów też widziałem, natomiast ze względu na to, że miałem pracę w międzyczasie, to musiałem wyjeżdżać i wracać, więc byłem tak, że czasami czułem się jak w filmie ten Fight Club, że się budzę w pociągu i nie wiem, jaka jest pora dnia i tak podróżowałem cały czas czasami ale ogólnie wszystko jakby tak dobrze wspominam, bardzo mi się podobało. No i plus Kraków, to jest piękne miasto, dużo zieleni i w tym okresie też tam jest bardzo dużo ludzi, więc miło się tam spędza czas. No a z nagrodą było to tak, że nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, bo tam jakby jest dużo różnych nagród, więc myślałem, że może to będzie jakaś taka poboczna nagroda i też już byłem szczęśliwy, że może coś takiego będzie, więc się bardzo zaskoczyłem, jak w polskim konkursie dostałem główną nagrodę. Później sobie usiadłem i tak stres, że mnie zszedł i myślałem, no dobra, no to chyba już tyle i jakby już tak poczułem się, że no i super i później się okazało, że jeszcze to druga, co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, że na scenie prawie nie wiedziałem, co mam powiedzieć i mi się wydaje, że drżał mi głos, ręce, nogi, ale ogólnie z perspektywy czasu oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło. Ja tutaj mam werdykt jury, który mówi, że dostałeś nagrodę Złotego Lajkonika dla najlepszego filmu fabularnego za wspaniale zagraną, uważną podróż do wnętrza bohatera na rozstaju dróg. A z kolei nagroda Złoty Smok została ci przyznana za, jak mówi jury, eleganckie ukazanie kryzysu egzystencjalnego, którego doświadczają młodzi ukraińscy uchodźcy, próbując ocalić przyszłość swojego kraju. No, piękna laurka. To jest tak, że będąc młodym reżyserem, który nagle zdobywa tak ważne nagrody, to w tej chwili się otwierają przed tobą nowe możliwości, nowe perspektywy. Mieliśmy rozmawiać ze sobą na temat twojej nagrody chyba 2 tygodnie temu, jeżeli się nie mylę, zaraz po tym, jak się dowiedzieliśmy, że dostałeś nagrodę, a ty już byłeś na jakichś zdjęciach. Co ty teraz robisz? Tak, byłem na zdjęciach, współreżyserowałem taki film w Portugalii ze swoją znajomą. Natomiast teraz przygotowuję 2 kolejne filmy i jeden z tych filmów wchodzę w zdjęcie już w następny poniedziałek. Jest to film, krótkometrażowy film, który też porusza tematykę związaną z tą sytuacją w Ukrainie. Już tak nie zdradzając dużo fabuły, zadaję pytanie, czy jesteśmy w stanie zobaczyć człowieka we wrogu. I to jest film, który jest finansowany z takiego francuskiego grantu Volant Screen i w tym roku też się odbędzie jego już prawdopodobnie premiera gdzieś na jesień. Oprócz tego mam też to szczęście, że jeszcze mam 30 Munka film do zrobienia, który też będę realizował w tym roku. Ale powiedzmy, co to jest 30 Munka, bo nie wszyscy być może wiedzą spośród naszych słuchaczy i tych, którzy oglądają podcast wideo. Jasne. No, w Polsce oprócz jakby PISF-u, czyli tego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, jest jeszcze takie miejsce jak Studio Munka, w którym powstają programy 30 minut, 60 minut, dokument i animacje, czyli to są takie programy dla młodych twórców, które wychodząc za mury szkoły mogą jeszcze zrobić jakiś taki film już, że tak powiem, w prawdziwym zderzeniu w tym. No i udało mi się 2 lata temu być tym finalistą tego programu, więc mam teraz do zrealizowania film, który jakby to 30 minut, że niby ma być takim formatem 30-minutowym. Myślę, że będzie troszkę krótszy, ale ogólnie takie jest założenie tego programu.
Ty jesteś człowiekiem, którego poznałem na pierwszym roku reżyserii, kiedy byłeś moim studentem też i realizowałeś film w czasie pandemii, jeżeli się nie mylę. Film, który rozgrywał się w jakimś takim opuszczonym lesie i w opuszczonym domu, a dotyczył relacji pomiędzy ojcem i synem i chyba te relacje rodzinne w twojej twórczości są najważniejsze. Tak zauważyłem. Nie wiem, czy się mylę, czy nie. Tak, na pewno. Na pewno relacje są... To bardziej mi się wydaje, że jest jeden taki większy temat, który dla mnie jest bardzo istotny, to w ogóle taki temat domu, bo ja jako też imigrant cały czas próbuję dla siebie ten dom jakoś nazwać, bo w pewnym sensie wyjechałem, więc jakby ten dom został gdzie indziej i wciąż próbuję sobie odpowiedzieć na to pytanie i mi się wydaje, że wokół tego pytania te relacje międzyludzkie, a szczególnie rodzinne, zawsze wydają się bardzo istotne, bo jednak gdzieś rodzina tworzy ten dom niezależnie od miejsca i może dystansu, który nas dzieli. Dlatego zawsze mnie jakoś to interesowało i myślę, że i będzie interesowało dalej. No to są takie uniwersalne tematy, a każdy ma potrzebę domu. Nawet jeżeli go nie ma, to też to brak domu też jest jakimś tam domem, jest jakimś stosunkiem do domu. A gdzie ty masz dom? Bo wiem, że masz 2 paszporty. A gdzie jest twój dom? No w tym momencie mogę powiedzieć, że moim domem jest miejsce, w którym się czuję po prostu bezpiecznie i wokół siebie mam ludzi, którym ufam i mogę się czuć przy nich po prostu sobą. Więc na razie moim domem jest Łódź po prostu, bo tutaj mieszkam i mam tutaj przyjaciół. No, natomiast pewnie ten fizyczny dom będzie się przemieszczał, bo to głównie jeżeli chodzi o dom, to nie chodzi, myślę, że już w moim przypadku nie będzie chodziło o dom fizyczny, bo myślę, że tak będę sobie cały czas zmieniał to miejsce, ale chodzi po prostu o takie poczucie emocjonalne i psychiczne, jakiegoś takiego komfortu i miejsca, gdzie po prostu można być sobą. Czy jeszcze bierzesz pod uwagę współpracę z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi? Byłeś osobą, która, tak jak wspomniałem na początku, pomagała nam realizować warsztaty filmowe, ale może w jakiejś innej formie byś tutaj widział się też? Może, oczywiście nie wykluczam, bardzo dobrze mi się z wami pracowało. Zobaczymy, jak się drogi potoczą. Na razie na ten moment po prostu jestem skupiony na tych filmach, które mam do zrobienia i też chciałbym nie przegapić tego momentu i zrobić pełnometrażowy film w miarę szybko. Natomiast później myślę, że wydaje, że będę eksplorował różne też formy i wiedząc, że na przykład macie bardzo duże archiwum różnych fan footage materiałów, to myślę, że kiedyś może przyjść taki moment, kiedy pojawi się jakiś w mojej głowie projekt albo od was wyjdzie jakaś propozycja, być może coś nam się uda zrobić razem. I to mi się taka odpowiedź bardzo podoba. Cieszę się, że cię mogliśmy dzisiaj gościć. Cieszę się, że zdobyłeś taką nagrodę, bo uważam, że to jest olbrzymi zaszczyt i też dlatego jeszcze raz gratuluję. Myślę, że film jest warty tego, żeby zobaczyć. Byłem na egzaminie twoim, bo to jest też dyplom, prawda? I zasłużona zupełnie. Dlatego jeszcze raz gratuluję, dziękuję ci za odwiedziny w Wytwórni Filmów Oświatowych. Zapraszam. Masz tutaj oczywiście otwarte drzwi, jak zawsze. No i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo również za zaproszenie i do zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka. A ja żegnam się z Państwem. Naszym gościem był Artem Racheliuk, reżyser, niedawny współpracownik Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, a dzisiaj uznany reżyser, absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi. Zapraszam Państwa serdecznie na następne odcinki podcastu. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. Do usłyszenia i do zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka.